Kochani, zapraszam Was na wywiad z Gabi. Poznacie tą niesamowitą osobę, która ponad 20 lat temu odważyła się przyjechać i zostać. No to idziemy. Słuchajcie, dzisiaj mam bardzo specjalną osobę tutaj ze mną. Moja kochana Gabi, którą znam od lat, już nie będę liczyć nawet od ilu, ale znamy się od 84. od 80. No jak byliśmy w podstawówce, tak, to są wczesna podstawówka, No. nie? I teraz, to znaczy tak, Gabi przyjechała tutaj na Santorini no, ponad 20 lat temu. I ja 20 lat temu też byliśmy tutaj na Santorini i widziałam się z Gabi. Teraz po 20 latach, prawie 19-20 lat, widzę się z Gabi znowu. To jest w ogóle niesamowita osoba. Ale chciałam Gabi przypytać na okoliczność właśnie bycia, no już mogę nazwać Gabi lokalesem, tak? No bo 20 lat na Santorini to kawał czasu, nie? No, tak można było powiedzieć. To jest, żyć na takiej wyspie. Mogę powiedzieć, że fantastycznie, naprawdę. Może po tylu latach tego nie czuję po prostu, że to jest, bo codzienność po prostu, wiesz, codzienność tak jakbyś mieszkała gdziekolwiek, gdzie indziej, w jakimś miejscu na świecie, okej. Ale wydaje mi się po prostu, że całą tajemnicą tego jest, że pasuje Ci ta Twoja energia, która jest tutaj. Bo spotkałam się z bardzo dużą ilością ludzi, którzy po prostu przyjeżdżali, chcieli zostać tutaj, chcieliby mieszkać tutaj, ale niestety po prostu zawsze coś się im dzieje i ta wyspa ich po prostu odrzuca. Mnie naprawdę i czuję się bardzo super z tym. Ta wyspa mnie po prostu wchłonęła mnie i ja ją też wchłonęłam, bo ja się czuję bardzo dobrze na tej wyspie. Przez tyle lat i dobre rzeczy się wydarzyły w moim życiu i złe rzeczy, jak wszędzie, gdziekolwiek byśmy byli, okej. Ale za każdym razem, kiedy wstaję rano i po prostu jak dążę zobaczyć wschód słońca, to po prostu czuję tą samą pasję i tak samo się czuję szczęśliwa i naprawdę dziękuję Bogu. Jestem Jemu wdzięczna, że po prostu, że jestem tutaj i mogę po prostu żyć na mój sposób, tak jak chcę. I być po prostu na tej wyspie, po prostu, o której Ty mówisz, że to jest po prostu dla ludzi po prostu marzeniem. To jest po prostu, rozmawiam po prostu z ludźmi, którzy przyjeżdżają, turystami i naprawdę widzisz po prostu, że to jest dla nich to jest taki cel. Mieliśmy po prostu cel przez tyle lat, pracowaliśmy, żebyśmy uzbierać pieniążki, żebyśmy po prostu przyjechać tutaj i widzisz po prostu w ich oczach to szczęście, że oni po prostu zrobili po prostu tą swoją, jak to się nazywa? Tak, to swoje marzenie zrobili, że się spełniło. To jest naprawdę piękne, to jest naprawdę piękne. Właśnie chciałam zapytać, czy doceniasz Santorini na co dzień, ale no już tutaj słyszę, że Kochanie, doceniasz. Doceniam Nawet bardzo. mieszkając tyle czasu. Tak, i czuję się naprawdę bardzo szczęśliwa, Doceniasz że to mogę piękno, tutaj być, tak? dlatego że ta wyspa mnie nie odrzuciła. Ona mnie ciągle wciąga bardziej i bardziej i bardziej. Naprawdę? Ja powiem Ci szczerze, że jak robiłam pierwsze kroki tutaj na wyspie przed tyloma latami, czy to jest kupę lat do tyłu, uwierz mi naprawdę, ja chodziłam po tej greckiej wyspie, po tej greckiej ziemi i czułam się, gdybym była znowu tutaj. To czyli, ponieważ jestem bardzo po prostu wierzę w życie po życiu i ogólnie w duszę i w energię, czyli wydaje mi się, że tak jakby moja energia wróciła tutaj. To może się takie, nie, może to jest też dla niektórych ludzi to może jest takie dziwne i może po prostu ludzie też często nie wiedzą w coś takiego, dlatego że jesteśmy bardzo zabiegani naszą codziennością, żeby się zastanowić na tym, żebyśmy mogli o tym pomyśleć, prawda? Ale ja to czułam, kochanie. I wydaje mi się, że mam jakąś, wiesz co, kochanie, wydaje mi się, że mam jakąś misję, że jestem tutaj.
misja moja się jeszcze nie spełniła tutaj. Ja naprawdę Ci mówię o tym, kochanie. Jest jakaś misja. Dużo przeszłam tutaj, naprawdę. I pięknych chwil, i złych chwil, ale wszystko jest po coś. I najważniejsze to, że wiesz co, że jestem pozytywna do wszystkiego, kochanie. Dla motylka, dla deszczu, dla słońca, dla niedobrych ludzi. Nie szkodzi, kochanie, ja się do nich uśmiechnę. Dlatego, że po prostu, że ja się czuję dobrze, czuję się dobrze z moim ja. To jest najważniejsza rzecz, jaką może każdy człowiek z nas mieć. Tak mi się wydaje. Wobec mnie, dobrze? Czyli czuję się bardzo szczęśliwa, że jestem tutaj, oczywiście. Mimo, że jestem tyle lat. Napiję się wody. Na zdrówko. Jamas. Jamas? Jamas. Jamas, aha. Okej. A powiedz mi, jak na co dzień wygląda Twój dzień? Bardzo fajnie, dlatego że po prostu wykorzystujesz swój czas, jak się nazywa, wartościowo. Wartościowo. Czyli wstajemy, myjemy ząbki, myjemy buzię, ubieramy się. Też jemy śniadanie w domu, czego nie przedszkołą. Oczywiście, dzieciaki muszą jeść śniadanie. Biorę je, jadę z mamą do szkoły, zostawiam ją i jadę do pracy. Później jadę znowu po małą, gotujemy, wracam znowu do pracy, później chcę spotkać ze znajomymi. Zawsze biegam, żeby się z nimi spotkać, bo przeważnie zawsze jestem bardzo w takim ruchu szybkim, no nie? I później znowu domek, lekcje, kąpiel i spanie. Czyli mimo, że to jest Santorini, to życie codzienne też może wyglądać podobnie Tak, jak kochanie. w każdym innym zakątku świata, prawda? Oczywiście, ale masz wybór, że po prostu, jeżeli masz 5 minut wolnego, okej, może 5 minut to przesadzam, ale jeżeli masz po prostu pół godzinki, że mogę się wykąpać, czyli zrzucasz tylko ciuszki, które masz na sobie. Ale wykąpać w morzu. W morzu, oczywiście. Idziesz, kąpasz się i kąpiesz i jesteś okej, kochanie. Czujesz też tą energię z wody, czyli wiesz, dajesz do wszystkiego bardziej więcej takiej mocy, żeby po prostu, wiesz, iść, znowu iść do przodu. No, to jest cudne. A jacy według Ciebie oczywiście są Grecy, albo może bardziej ci mieszkańcy lokalni tutaj? Bardziej patrzą się na swoje, jak to się nazywa? Ogródek? Na swój ogródek niż na sąsiada ogródek. Nie są ze sobą zjednoczeni. Nie są. To jest, wiesz, wydaje mi się, to jest tak samo jak wiesz, we wszystkich krajach. Są, wiesz, zależność po prostu od w jakim miejscu jesteś. W Polsce to tak samo. Co inna społeczność jest w górach, inna w centrum, inna nad morzem. Ale ogólnie są spoko, są przyjaźni, tak, przyjaźni. Ale po prostu o to chodzi, że są przyjaźni dlatego, że będą mieli od Ciebie jakiś zysk, brawo. Będą mieli od Ciebie po prostu jakiś zysk z tego. Ale okej, to jest pewnie kwestia przyzwyczajenia i mi to nie przeszkadza. Nie, ogólnie Grecy jako naród są przyjaźni, ale są po prostu bardzo rodzinni, rozumiesz, o co mi chodzi? Okej. Wcześniej jak rozmawiałyśmy, to wspomniałaś o czymś takim, że Santorini jako wyspa, ale właśnie wyspa wulkaniczna, powulkaniczna, ma też wpływ tutaj na właśnie mieszkańców i na Ciebie też. No oczywiście, jakaś osoba może po prostu pomyśleć sobie, okej, wyspa wulkaniczna. Może o tym nie pomyśleć, że to jest jednak całkiem inna energia, gdziekolwiek, gdzie indziej. Czyli po prostu dla osoby, która po prostu jest przechodnia, czyli przyjeżdża na 10 dni, na tydzień, na 2-3 dni, ona to powinna bardziej czuć. Ja czułam to na samym początku. Teraz wydaje mi się po prostu, że jestem już z tą całą energią, jesteśmy razem. Ale to właśnie o to chodzi, to jest bardzo dobre Twoje pytanie, kochani, dlatego że ja widzę po prostu zachowań
ludzi, którzy po prostu przyjeżdżają i są na przykład miesiąc czy 2 miesiące tutaj i po prostu widzę, że po prostu, że niektórzy po prostu nie mogą sobie dawać z tym rady, czują się non-stop, że są jacyś, mają za dużo energii, za dużo czegoś takiego wpływu zewnętrznego i po prostu widać, że ich zachowanie jest całkiem inne, bo nie pasują do tej energii, jeżeli chodzi o tą energię wulkaniczną. Ale są ludzie, którzy po prostu im to pasuje, czują się super, jakby jest jak motylki, rozumiesz? Ale wydaje mi się, że bardziej czysty organizm, który po prostu wiesz, przyjeżdża, nie żyje tutaj, on to odczuwa bardziej niż na przykład niż ja. Mi to pasuje. I pasuje mi się też, podoba mi się po prostu ten sam pomysł, że jest wulkaniczna wyspa i jeden wulkan po prostu jest jeszcze nie wybuchł, rozumiesz, czyli on jest czynny, no nie? Czyli to też jest po prostu taka, niby taki strach, no nie? Bo nigdy nie wiesz, co się może stać za 3 sekundy, okej? Kala, gdziekolwiek byśmy byli, to nie wiesz, co się może stać, no nie? To nie chodzi tylko, że na Santorini. Ogólnie. Czyli to też jest takie bardziej takie podejście... Ale pamiętam, też użyłaś takiego słowa, że tutaj, że ta wyspa jest taka tajemnicza przez to, prawda? Jest. Dla mnie tak. Dla mnie tak. Jest bardzo tajemnicza. Dla Ciebie też chyba, no nie? Tak, no. W ogóle dzisiaj nawet jak patrzyłam, sobie byliśmy od strony kaldery i patrzyłam na te warstwy tych minerałów, które się poukładały przy wybuchu gdzieś tam te miliony lat temu, nie wiem kiedy. No to naprawdę robi to wrażenie. Każda warstwa sprawie ma inny kolor, inny odcień, prawda? I to jest specyficzne bardzo. Prawda, niesamowite. Gdyby Santorini była smakiem, to jakim byłaby smakiem? Dla Ciebie, według Ciebie. Fajne pytanie. Gdybym miała reprezentować jakiś smak. Wow. No nie wiem. Zależy od tego, czy byłabym głodna, czy nie. Nie, naprawdę. Smak miłości. Chodzi nam o konkretny smak, czy smak ogólny. Tak jak czujesz. Tak jak czuję. Wydaje mi się, że taką miłość mi daje Santorini, powiem Ci szczerze, wiesz. Jeżeli po prostu chodzi o smak, nie smak dosłowny, tylko smak... Wydaje mi się, że miłość. No, coś takiego, właśnie z tym mi się bardziej kojarzy. Może mi jako osobie, dlatego że mówimy o mnie. Mówimy o mnie, o moich uczuciach i o moich smakach, tak? Czyli tak, miłość. Miłość i pasja. Miłość i pasja, no. Wow. A gdyby Santorini była zapachem, to jaki byłaby zapach? Wow. Wow. Winogron chyba, wiesz? Dlatego, że czuć winogron, zapach winogronu tutaj, no nie? I jest bardzo dużo winogronu tutaj. Czyli mogłaby być przejezdność, na przykład jak, może w samochodzie tak bardzo tego nie czujesz, ale jak jeździsz motorkiem, to po prostu jak jeździsz przez te hektary, które są właśnie, wiesz, które mają winogrony, to czujesz po prostu ich taki, tak, winogron, mógł być winogron. Czyli mamy miłość winogrona. Tak. Nie źle, może być, no nie? Okej, a Twoja ulubiona potrawa? Grecka czy z Santorini? Grecka. I uwielbiam juvarlakia. Juvarlakia to jest po prostu coś takiego jak takie klopsiki z mięsa mielonego. Ty jesteś wegan, czyli nie To o mnie. w sosie cytrynowym. Wow. Robię bardzo pyszne naprawdę. Lubię również fakies. Fakies to jest znowu coś takiego jak zupa, jakby dla biedaków, ale to jest bardzo takie, wiesz, ma bardzo dużo żelaza tego. Zdrowa bardzo, ja uwielbiam. I daję tylko czosnek i cebulę do tego. Szkordo to czosnek? Skordo to jest czosnek. Kremidy to jest cebula. Co jeszcze? Poczekaj, i sałatki też, grecka sałatka oczywiście. Tak? Bardzo lubię, no. Oliwki, feta. Uwielbiam. Klasiko. Bardzo klasyczna, ale wiesz, jest inaczej, jeżeli zjesz grecką sałatkę w Grecji, a inaczej, jeżeli zjesz
gdziekolwiek No, to byś była. Dlatego, że tak, kochani, na porównanie. zapach ziemi i to, co daje po prostu ziemia, to jest po prostu całkiem, to jest właśnie ten smak. Inaczej smakuje pomidorek w Polsce, a inaczej smakuje Takie pomidorek małe niuanse. gdziekolwiek. Tak, Po prostu to tak, wszystko tak. zależy od gleby, no nie? Od gleby, od słońca, od wszystkiego. Od energii. Safes, no oczywiście. Safesy to chciałam powiedzieć. Gabi, a twój ulubiony pojazd tu na Santorini? Wow! W tym roku mój ulubiony pojazd to jest buggy z Jew. W tym roku. Jak Buggy ktoś z nie Jew. wie, co to bagi, proszę sobie sprawdzić w internecie. Buggy, to jest buggy. Poza tym uwielbiam motorki, tak samo dlatego, że na wyspie jest o wiele szybciej, jeżeli jesteś na motorku. A ulubiona pora albo czas na Santorini? Zima. Zima. Dlaczego zima? Jesień, zima Ale jest inaczej, całkiem prawda? inaczej. Są inne kolory po prostu, jeżeli chodzi o naturę. Robi się troszkę zielono, dlatego tutaj przeważnie przez zimę, pod koniec zimy, na przykład na początku, pod koniec lutego, marca, wychodzi troszkę zieleniste na tych skałach, czyli widzisz po prostu też kolory, czyli masz zielone skały, troszeczkę zielonych skał z niebieskim niebem. Są inne kolory, te, które po prostu widzisz. Przez lato po prostu widzisz bardzo takie wszystko słoneczne, jest, nie ma w sumie tej takiej fauny i tego wszystkiego, dlatego że no jest sucho, nie? Jest bardzo sucho i dlatego. Czyli tak, to jest dla mnie najlepsza zima i jesień, zima. Plecaczek, buty sportowe i po prostu idziemy. No i w naturę. I dlatego. A Gabi, ulubiona część Santorini, która Cię tak totalnie relaksuje, którą bardzo lubisz odwiedzać, bywać? Może być, teraz dla mnie mogę być bardzo taka monolito, bardzo lubię. Monolita to nie jest w ogóle turystyczna dzielnica, w ogóle. W Monolito powiem szczerze, że przeżyłam bardzo dużo i smutku, i szczęścia. Od czasu, kiedy przyjechałam tutaj, zawsze najlepiej się czuję w Monolito. To jest blisko... To jest morza, blisko, tak? to jest morze, to jest plaża Monolito, Okay. To jest między Firo i Camari. Nie ma w ogóle tej strony kaldery, czyli po prostu płaska. Jest płaska. Uwielbiam właśnie Monolito. I Scaros. Scaros to jest na Imerowili, to jest właśnie ta góra. Tam kiedyś żył, przed tysiącami lat temu, żył król Thiras, tak się nazywał. Scaros to jest ta góra, którą masz, jak jedziesz z Firy, jedziesz do Imerowili, Chyba kojarzę. która tak wychodzi. I Tam na na górze, brawo, i na górze masz coś takiego jak takie krzesełko. Tam też bardzo często chodzę. Jeżeli po prostu mam czas i mogę się oddalić w zimę i iść tam, to tam wchodzimy na górę i pijemy herbatki. Zawsze herbatki pijemy. Tak. Czyli Scaros i Monolitos. Cudnie. A ulubiona rzecz, którą robisz na Santorini? Poza seksem. Nie, żartuję sobie, nie? Wszystko, kochani, lubię na Santorini, naprawdę. Lubię bardzo, tak, może to nie jest ulubiona, ale po prostu tak ja doceniam tą bardziej ze wszystkich chwil. Pod koniec października mamy drzewa oliwkowe i idziemy i zbieramy oliwki i później z tego robimy olej z oliwek dla nas. Bo to jest, mamy taki mały drzewek, czyli po prostu wiesz, nie to, że to robimy dla biznesu czy dla czegoś, tylko to robimy dla siebie. Lubię to dlatego, że masz po prostu w ręce po prostu coś, co później daje ci taki cenny olej. Olej z oliwek to jest, wydaje mi się, do wszystkiego. Do wszystkiego. Czyli to jest moja ulubiona taka rzecz. Oprócz tego, wszystko. Pływanie, zabawa, wszystko lubię.
Wszystko lubię, naprawdę. A jeszcze już zupełnie ostatnie takie na koniec, w związku z tym, że jakby ja lubię też języki bardzo. Grecki jest trudny? Trudno się go było nauczyć? To już kupę lat temu, prawda? No No, właśnie. świetnie po grecku, ale pamiętasz te początki? Powiem Ci, że cieszę się po prostu, że umie grecki, wiesz, naprawdę. Że po prostu, że los mnie po prostu tak mnie przyprowadził tutaj. Po 3 miesiącach zaczęłam po prostu rozumieć i komunikować się. Oczywiście, że nie mogłam Ci powiedzieć historii mojego życia, no nie? Ale po prostu mogłam się komunikować. To dla mnie było bardzo, bardzo ważne, naprawdę, dlatego że po tylu latach żyć w jednym miejscu i nie mówić w tym języku to jest nieładnie, według mnie. Okej, gdziekolwiek byśmy No nie jesteś w stanie jakby się komunikacja, prawda? komunikacja to jest bardzo, i komunikacja językowa, to jest bardzo ważne, prawda? No, Ale według według mnie, Ciebie jest trudny grecki tego nauczenia? według mnie nie. 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 Język polski jest o wiele trudniejszy. O wiele trudniejszy, naprawdę. A jeszcze powiedz mi, a chodziło na jakiś kurs na przykład greckiego, czy to raczej Nie. tylko w życiu? Nie, to jest właśnie z ulic, jak to się mówi, no, jak to się mówi, po prostu wiesz, ze znajomymi, towarzystwo, przeważnie było greckie towarzystwo. Lekcje, nie? To jest, wydaje mi się, że właśnie najlepszymi lekcjami, jakie możesz wziąć kiedykolwiek, gdziekolwiek, jeżeli chodzi po prostu o naukę, to są ludzie, kochanie, według mnie. Po prostu wiesz, rozmowa, chęć do tego po prostu, żeby ktoś mógł Cię czegoś nauczyć, no nie? I po prostu to zależy od Ciebie, jak chcesz się nauczyć tego wszystkiego, no nie? Ale nie ma nic piękniejszego niż po prostu komunikacja z ludźmi. Czyli ja była, kochanie, na samym początku byłam tak jak Ty, miałam notesik, długopis Zapisywałaś wszystko. i się pytam, co to jest? Poty. Ora, poty, szklanka. Co to jest? Skabo, tabor. Taborecik. Tak się nauczyłam, kochani, naprawdę. Naprawdę. Później po 6-7 lat pojechałam do Salonik, zrobiłam sobie 3-miesięczny kurs i zrobiłam sobie papier po prostu, że na grecki język. Dla mnie. Okej, a takie już ostatnie parę słów dla osób, które zechcą obejrzeć nasz wywiad. Życie jest życiem, kochani. Musimy po prostu korzystać z życia codziennie. Dlatego, że jutro może być naprawdę późno. Według mnie, zawsze według mnie. Nic więcej. Cudownie. Jest, kochani, dziękuję Ci bardzo. Ja Dziękuję za zaufanie, że się zgodziłaś, że zechciałaś. Ale Ola, nie wiem, ale Twój kameraman nie był ze mną, no nie? Dziękuję. Ja też dziękuję. Historia Gabi, która jest tutaj na Santorini od ponad 20 lat, jest naprawdę niesamowita, jak dla mnie urzekająca. W 1999 Gabi przeżyła jakieś swoje perypetie osobiste w lutym, a w marcu pojawiła się okazja wyjechania na wakacje. Matko Jaszczurka! Pojawiła się okazja wyjechania do Aten z kumplem. No i Gabi skorzystała z tej okazji, chcąc wyjechać na krótkie wakacje. Gdy przyjechali do Aten, spędzili tam trochę czasu, ale pamiętając o tym, że Grecja to przede wszystkim wyspy, chcieli doświadczyć takiego wyspiarskiego życia, powiedzmy. Poszli do lokalnego biura podróży i pani tam, z tego co pamiętam, zaproponowała im parę wysp, Paros, zdaje się, Naxos, no i między innymi Santorini. Wtedy Gabi oczywiście nie słyszała jeszcze o Santorini, nie wiedziała, że w ogóle taka wyspa istnieje. I gdy pani powiedziała jej, że jest to wyspa półwulkaniczna, to oczka Gabi zabłysnęły, naprawdę, zaiskrzyły się. I zdecydowali się na to Santorini oczywiście. W tamtych czasach, te ponad 20 lat temu, słuchajcie, to prom potrzebował ponad 10 godzin, żeby zatem dotrzeć tutaj na wyspę Santorini i
Gdy dotarli, było już ciemno, więc poszli do Firy, do jakby tego głównego miasta tutaj, największego na Santorini i tam sobie zarezerwowali, znaleźli hotelik i na drugi dzień, jak się obudzili, to poszli do Firy, do kaldery. Ojej, znowu jaszczurka. Przepchnęła mi przez stopę. Poszli do kaldery w okolicach kawiarni Enigma. No i oczywiście Gabi doznała tego uczucia wow, takiego, którego się rzeczywiście dozna, jak się jest pierwszy raz tutaj na Santorini, bo naprawdę robi to wrażenie. A jeszcze zobaczcie, w tamtych latach, było to prawie 20 lat temu, gdzie nie było takiego dostępu, przynajmniej u nas, do internetu, do social media, do zdjęć, to naprawdę zrobiło to olbrzymie wrażenie na niej. I Gabi mówi, że jak chodziła tutaj po tej greckiej wyspie Santorini, to od razu poczuła się jak w domu. Poczuła, że to jest jej miejsce i jakby oczarowała się tą wyspą, co jest jakby zrozumiałe, ale poczuła, że ta wyspa ją zaczęła wchłaniać. Po 2 dniach ten kolega, który był z Gabi, musiał wrócić do Polski z powodów osobistych. No i oczywiście powiedział: Gabi, wracamy, bo ja muszę jechać. A Gabi powiedziała: ja nie wracam, ja zostaję. Gabi została tutaj, nie znając oczywiście greckiego, trochę znając angielski, nie znając tutaj nikogo poza tym kolegą, ale zdecydowała, że zostanie. Ten kolega wyjechał, a ona przez pierwszy tydzień znalazła sobie jeszcze w międzyczasie takie lokum długoterminowe, znaczy na miesiąc. Postanowiła, że zostanie tu przynajmniej ten miesiąc, żeby zobaczyć, jak ona tu się będzie czuła, czy nadal będzie czuła tą fajną energię, tą fajną wibrację tej wyspy. Zdecydowała, że zostanie na miesiąc, ale przez pierwszy tydzień mówi, że chodziła na wyspę Skaros, przepraszam, nie na wyspę, tylko na wzniesienie, na wzgórze Skaros, zaraz koło Firy, i płakała. I mówi, cały tydzień jej tak wyglądał. Ale gdy to się skończyło, to nagle dostała takiego przypływu energii, taki nastąpił klik i zdecydowała, że zostaje tutaj i że czuje się nadal super fantastycznie i że to jest jej miejsce. I znalazła sobie pracę. Właśnie pierwszą jej pracą była praca w tej kawiarni Enigma. Taka oto historia Gabi. Ona tu nie przyjechała, wiecie, do pracy, tak jak większość ludzi rzeczywiście jedzie gdzieś, szuka pracy, tylko na wakacje. I nagle zdecydowała, zostaje. Dla mnie historia niesamowita, pełna takiej fajnej, pozytywnej energii. Jak bardzo poczuła tą wyspę, jak bardzo ta wyspa ją oczarowała i wciągnęła. Pełen szacun, że udało się Gabi znaleźć to swoje miejsce na świecie i jest tutaj do dzisiaj, zobaczcie. Mega. Dla mnie fantastyczna historia. I dziękuję Ci, Gabi, że zechciałaś się podzielić ze mną i z Wami tutaj tą historią.